Witajcie w 7. odcinku z serii kursów na ASP. Dzisiaj zajmiemy się rysowaniem czarnych przedmiotów, czyli czarną martwą naturą. Ustawcie sobie gdzieś w pokoju kilka czarnych przedmiotów i najlepiej, żeby były na czarnym tle. Czarnym tłem może być albo kartka papieru, albo bluza, t-shirt. Czarne przedmioty to mogą być okulary przeciwsłoneczne, mogą to być jakieś ołówki, coś co najlepiej będzie trochę różniło się od siebie fakturami i delikatnie głębokością czerni. Szukanie światłocienia na czarnych kolorach, tylko pomiędzy czarnymi kolorami, sprawi, że później prościej Wam będzie zauważyć delikatne różnice światłocienia na przedmiotach kolorowych. Więc zapraszam do rysowania. Czarną martwą naturę zaczynamy tak jak zawsze, czyli od wyrysowywania sobie najważniejszych kształtów. W tym przypadku będę mieć tutaj 3 przedmioty. I dosyć dokładnie zaznaczę tkaninę, którą będę rysować. Więc zacznę sobie od zaznaczenia, którędy będzie szła tkanina. Mniej więcej. Rysuję na razie ołówkiem 3H, ponieważ jest to szkic. Możecie sobie tutaj wymierzyć, pod jakim kątem ta tkanina powinna iść. To się jeszcze potem może zmienić, ale na początku to będzie przydatne i następnie szukam sobie tych okularów. Czyli na razie mniej więcej delikatnie te kształty. Po okularach mogę zrobić wanienkę. Spójrzcie też, o ile większa na przykład musi być w moim przypadku ta wanienka od tych okularów, żeby nie oszukać z wielkościami tutaj. I od razu zaznaczam sobie zagięcia na tej tkaninie. Ta tkanina również jest czarna, ale jak widzicie pod wpływem światła, ponieważ jest dosyć śliska, zrobiła się taka bardzo jasno-szara. Jeżeli na tej czarnej tkaninie miałabym ustawione jakieś jasne przedmioty, prawdopodobnie wyglądałaby na bardziej czarną. I tutaj za okularami jest jeszcze piórnik. Który powinien sięgać mniej więcej na taką wysokość jak ta wanienka. I po zaznaczeniu tego w ten sposób biorę już mocniejszy ołówek i zaczynam to wyrysowywać trochę mocniej.
Zaznaczcie też sobie te najbardziej białe miejsca, czyli znajdźcie kształt świateł, żeby potem ich nie zaczernić. I na te białe miejsca będziemy uważać, bo o ile dosyć dużo da się wytrzeć z ołówka, to jednak do pełnej bieli nie wytrzemy, a tutaj w tym przypadku te pełne biele nam się przydadzą. Cieniowanie też zacznę od ołówka HB, żeby najpierw położyć taki prosty szrafunek i zaczynam od tych najciemniejszych miejsc. Na razie robię je dosyć delikatnie. I od razu tutaj też liniami będę zaznaczać kształty, czyli jeżeli ta wanna ma być tutaj okrągła, zaokrąglona, to od razu sobie to zaznaczę. Zwróćcie uwagę, że w przypadku szkła od okularów tutaj będzie widać jeszcze to, co jest za nim, czyli sposób, w jaki tutaj tkanina sobie przechodzi. Jak widzicie, zaczęłam tutaj już, poprawiłam troszkę te okulary. Mają one już swoje wyraźne światełko i tutaj cień, więc w miarę można już powiedzieć, że jest to szkło, za którym coś widać. Jak widzicie, wzięłam sobie kartkę, ponieważ mam już brudną dłoń i żeby nie rozmazywać rysunku, jak przesuwam ręką po nim i nie brudzić reszty kartki, będę ją trzymać tutaj na tej małej karteczce A4. I tak jak przyciemniam już coraz mocniej, tak też muszę cały czas pilnować, żeby zgadzały mi się kierunki, żeby te przedmioty się nie zlały w jeden. Bo jak widzicie, tutaj głównie pracowałam tymi liniami z góry na dół, żeby stworzyć w ogóle jakąś szarość na tym. Tutaj te linie, ponieważ tkanina jest na płasko na stoliku, już idą pod kątem i podobnie one będą szły tutaj na płasko.
w przypadku tych przedmiotów, oprócz tego, że linie idą z góry na dół, to pokazujemy na przykład to, że to jest okrągłe. Zaokrąglone tutaj. Starajcie się nie nakładać ołówkiem czerni tak, że od razu przyciskacie z całej siły, tylko raczej stawiając niezbyt mocne kreski, jedna obok drugiej, tak żeby pomiędzy nie zostawało Wam białe. I im więcej tych kresek jest i im więcej warstw jedna na drugiej, tym głębsza będzie czerń uzyskana ołówkiem. I żeby pokazać, że te materiały się różnią, to do rysowania tego piórniczka użyję później jeszcze grafitu. Grafit zostawia trochę inny ślad niż sam ołówek i mam nadzieję, że uda mi się w ten sposób pokazać, że ten piórnik jest taki bardziej jakby zamszowy, czyli ogólnie jest bardziej matowy, stąd też głębsze czernie są na nim. A na przykład ta wanienka, mimo że tutaj będzie miała czerń, to ona będzie bardziej jednolita i tutaj ta biel będzie ostrzejsza.
Jak wygląda efekt końcowy czarnej martwej natury? Nie ma tutaj samych czerni, jest pełna skala szarości, od bieli w tych miejscach, które były najbardziej świecące na tej wanience plastikowej czy okularach, po tutaj te najczarniejsze cienie pod wanną czy na tkaninie. Sama tkanina, jak widzicie, mimo że w rzeczywistości jest czarna, wyszła na zdjęciu plus w kontraście do tych przedmiotów dosyć jasna i tak też ją zostawiłam, żeby jeszcze podbijała ciemność tych przedmiotów. Rysowanie takich tylko czarnych albo tylko białych martwych natur jest najlepszym ćwiczeniem na światłocień. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do śledzenia nas na Instagramie, Facebooku i subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie jednak, że kursy internetowe to nie to samo, co nauka w szkole rysunku. Każdy początkujący artysta potrzebuje czasami pomocy kogoś bardziej doświadczonego. Dlatego zapraszamy do naszej szkoły Seal Art.